W 1939 roku Pomorze stało się sceną niewyobrażalnego terroru. W ciągu zaledwie kilku miesięcy oddziały Volksdeutsche Selbstschutz, czyli lokalnej samoobrony, zamordowały dziesiątki tysięcy Polaków, nauczycieli, urzędników i lokalnych działaczy. Za realizację tych zbrodni nie odpowiadało regularne wojsko ani oddziały SS, lecz zwykli Niemcy, którzy z zimną krwią mordowali swoich polskich sąsiadów. Dziś te wydarzenia pozostają niemal nieznane w świadomości społecznej. Jak wyglądały kulisy tamtej tragedii? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Krystian Dziarek. Zanim przejdziemy do okrutnych zbrodni popełnionych przez członków Selbstschutzu, przyjrzyjmy się specyfice i rozwojowi tej formacji, której początki sięgają 1918 roku. Wielka wojna położyła kres dotychczasowym imperium. Austria skurczyła się do minimalnych granic. Rosja pogrążyła się w rewolucji komunistycznej, a dumne Cesarstwo Niemieckie zostało pozbawione silnej armii i wielu terytoriów, które trafiły między innymi do odrodzonej Polski. Przyłączanie dotychczas niemieckiego Śląska, Wielkopolski i Pomorza było naznaczone walkami i starciami między nowymi, a dotychczasowymi włodarzami tych ziem. Granice wyznaczone w wyniku powstań i plebiscytów nie satysfakcjonowały żadnej ze stron, a między Polakami i Niemcami, którzy często znaleźli się po nieodpowiedniej stronie granicy, panowała ciągła nieufność, a niekiedy nawet otwarta wrogość. Sytuacja ta utrzymywała się przez całe dwudziestolecie międzywojenne, a narodowo-socjalistyczne władze szybko postanowiły wykorzystać istniejące animozje. Choć u progu rządów Hitlera stosunki polsko-niemieckie uległy pewnemu uspokojeniu i przez chwilę układały się naprawdę pozytywnie, to od 1936 roku Berlin coraz uważniej przypatrywał się swoim rodakom żyjącym poza granicami Rzeszy. To właśnie wtedy zastępca Hitlera, Rudolf Hess, powołał do życia agencję o nazwie Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle, którą kilkanaście miesięcy później podporządkowano SS, a nadzór nad nią objął SS-Obergruppenführer Werner Lorenz. Jej zadaniem było zrzeszanie Niemców mieszkających za granicą, dla których tworzono specjalne organizacje w Austrii, Czechosłowacji i Polsce. Na terenie Polski działały m.in. Jungdeutsche Partei in Polen, Deutsche Vereinigung, Deutscher Volksband i Deutscher Volksverband. Ich członkowie nie tylko pielęgnowali niemiecką tożsamość, lecz przede wszystkim współpracowali z niemieckimi służbami wywiadowczymi, takimi jak Gestapo czy Abwehra. Niemieccy funkcjonariusze otrzymywali od swoich rodaków mieszkających za granicą rozmaite informacje na temat sieci dróg, mostów czy wiaduktów. Przede wszystkim otrzymywali również informacje na temat tych Polaków, którzy wykazywali nastawienie antyniemieckie. Dzięki zgromadzonym informacjom sporządzono specjalne listy proskrypcyjne, które wedle różnych źródeł liczyły kilkadziesiąt tysięcy imion i nazwisk. Informacje te docierały do Berlina, gdzie trafiały do szefa kancelarii Rzeszy Hansa Lammersa, skąd przekazywano je członkom Sicherheitsdienstu. Na polecenie ich przełożonego, Reinharda Heydricha, i przy udziale szefa Gestapo Heinricha Müllera powstała ostatecznie specjalna publikacja zatytułowana Sonderfahndungsbuch Polen, specjalna księga gończa dla Polski, w której umieszczono nazwiska niebezpiecznych Polaków. Zatrzymajmy się chwilę przy tej książce, której faksymile z 2019 roku widzicie Państwo na ekranie. W literaturze często można spotkać się z opinią, jakoby księga ta została ukończona jeszcze przed wybuchem wojny. Jak ustalił Grzegorz Bębnik, publikacja faktycznej księgi zawierającej blisko 9000 nazwisk nastąpiła dopiero w drugiej połowie września, a może i nieco później. Zgromadzone w tej publikacji nazwiska, przy których umieszczano specjalne symbole informujące o sposobie postępowania z aresztowanym, zostały w rzeczywistości zgromadzone przez członków Einsatzgruppen już w trakcie wojny. Przed rozpoczęciem konfliktu Niemcy przygotowali jedynie tzw. Sonderfahndungsliste, czyli specjalne listy, których zawartość była faktycznie efektem szpiegowskiej działalności niemieckich obywateli Polski. Czasem korzystano również z luźnych notatek i zaszytów. Niezależnie od tych niuansów, zaangażowanie Niemców w likwidację polskich elit było ogromne i od samego początku cechowało się olbrzymią determinacją, której nie brakowało również lokalnym Volksdeutschom.
Jeśli chodzi o niemieckich autochtonów, to już od 1938 roku szkolono ich na wypadek działań dywersyjnych albo walki partyzanckiej. Dzięki temu tworzono zalążki zbrodniczego Selbstschutzu, który swoją faktyczną działalność rozpoczął już 1 września 1939 roku. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Gdy niemieckie wojska przystąpiły do agresji na Polskę, działalność lokalnych oddziałów Selbstschutzu przedstawiano jako oddolną inicjatywę rzekomo zagrożonych Niemców. Goebbelsowska propaganda szła jeszcze dalej, sugerując, że niemieckojęzyczni obywatele Polski byli prześladowani, a nawet mordowani przez Polaków, a zbrojne działania z ich strony są jedynie odpowiedzią na doznane krzywdy. W rzeczywistości to sami Niemcy przystąpili do mordowania swoich polskich sąsiadów. Uzbrojeni, przeszkoleni i rewelacyjnie znający panujące stosunki stanowili niejednokrotnie większe zagrożenie aniżeli regularne wojsko czy oddziały SS. Najlepiej świadczy o tym liczba ofiar formacji, która sięgnęła 50 000 pomordowanych Polaków. Duży wpływ dla uzyskania takiej skali odegrało ogromne zaangażowanie ze strony niemieckich obywateli Rzeczypospolitej. Spośród około 740 000 Niemców mieszkających w Polsce, nawet 100 000 aktywnie uczestniczyło w zbrodniczej działalności Selbstschutzu. Warto jednak zauważyć, że z różnych powodów wstrzymywano się z oficjalnym usankcjonowaniem istnienia Selbstschutzu aż do 20 września. Z jednej strony wpływ na to miała dynamicznie zmieniająca się sytuacja na arenie międzynarodowej, a z drugiej postępujące sukcesy Wehrmachtu i ugruntowanie niemieckiej okupacji. Na mocy decyzji Heinricha Himmlera organizację podzielono na 3 okręgi obejmujące tereny bezpośrednio włączone do Rzeszy, czyli Wielkopolskę, Śląsk oraz Pomorze. Siedzibę tego ostatniego, Selbstschutz Westpreußen, zlokalizowano w Gdańsku, a dowództwo nad nim objął były adiutant Himmlera, Oberführer SS Ludolf Hermann von Alvensleben. Ten urodzony w Saksonii arystokrata miał na swoim koncie ogrom zbrodni. To on odpowiadał za masowe egzekucje w podbydgoskim Fordonie i to on był jednym z głównych sprawców masakry piaśnickiej, w wyniku której zamordowano nawet 13 000 osób. Jego zaangażowanie w zbrodnie było ogromne, a w liście do Heinricha Himmlera napisał on, że powierzone obowiązki sprawiają mu prawdziwą radość. W kolejnych latach Alvensleben służył w Krakowie oraz na Ukrainie, gdzie koordynował masowe egzekucje. W 1943 roku przeniesiono go do Drezna, skąd uciekł w 1945 roku. Mimo aresztowania przez Brytyjczyków udało mu się zbiec z niewoli i szlakiem szczurów przedostać się do Argentyny, gdzie żył pod zmienionym nazwiskiem Carlos Lücke i zajmował się hodowlą ryb. Równolegle posiadał ciągły kontakt z innymi SS-manami, a w 1957 roku wziął udział w dyskusji grupy Wilhelma Zazena, w której uczestniczył sam Adolf Eichmann. Niemieckie i polskie próby ekstradycji zbrodniarza kończyły się fiaskiem. Ludolf Alvensleben, koordynator masowych zbrodni na Polakach, nigdy nie odpowiedział za popełnione zbrodnie. Wróćmy zatem do Gdańska, gdzie znajdowała się siedziba dowodzonego przez Alvenslebena Westpreußen Selbstschutz. Była to najbardziej liczna organizacja. O ile we wrześniu jej szeregi zasilało około 8 000 Volksdeutschów, o tyle już w listopadzie 1939 roku jej szeregi zwiększyły się do blisko 40 000 osób. Byli oni bardzo skuteczni w realizowaniu zbrodniczej polityki na terenie Pomorza. Schemat działań niemieckiej samoobrony pozostawał w zasadzie niezmienny. Wyposażeni w niemiecką lub zdobyczną polską broń, udawali się grupami do polskich domów, skąd siłą wyciągano mieszkańców. Polaków odprowadzano najczęściej do fabryk, szkół lub na posterunki, choć zdarzało się również wykorzystywać na potrzeby Selbstschutzu kościoły i zamki. Przewieziono mnie i rodzinę do zamku w Gniewie, gdzie było już uwięzionych około 200 osób, wspominał Józef Bronek z Tczewa. Niejednokrotnie widziałem, jak wszyscy strażnicy, których wymieniałem, bili aresztowanych kolbami karabinów, pięściami i kopali. Mnie też pobił na zamku w Gniewie strażnik Ligman, bez żadnego powodu. Podczas uwięzienia w zamku w Gniewie w pomieszczeniu o rozmiarach 12 na 12 metrów przebywało i spało na barłogu na posadzce bez łóżek 60 osób. Mężczyzn, kobiet i dzieci. Na zamku w Gniewie przebywałem wraz z rodziną w czasie od 1 listopada do 13 grudnia 1939 roku. Przez ten cały okres czasu Niemcy nie dawali nam żadnego wyżywienia i tylko dzięki ofiarności społeczeństwa Gniewu udało nam się przeżyć. Stosowanie przemocy względem osadzonych było podstawą funkcjonowania obiektów zajętych przez niemiecką samoobronę.
Stosowano ją bez względu na płeć oraz wiek. W obiektach zajętych przez Selbstschutz obradował specjalny sąd, który decydował o losach aresztowanych Polaków. Jeśli ktoś był postrzegany jako faktyczny wróg III Rzeszy, to bezwzględnie skazywano go albo na pobyt w obozie koncentracyjnym, albo na karę śmierci, którą wykonywano w specjalnie wyselekcjonowanych miejscach. Dzięki ustaleniom historyków i relacjom świadków jesteśmy dzisiaj w stanie wskazać kilkadziesiąt miejsc masowych egzekucji, które zostały przeprowadzone przez Niemców na terenie Pomorza. Najwięcej ofiar pochłonęły wspomniane już wcześniej Piaśnickie Lasy nieopodal Wejherowa, gdzie zamordowano około 13 000 Polaków. 10 000 naszych rodaków zabito w kompleksie lasów w Mniszku Grupie nieopodal Świecia, a od 5 do 7 000 osób straciło życie w Lesie Szpęgawskim koło Starogardu Gdańskiego. W kilkunastu pozostałych miejscach liczba ofiar waha się od kilkuset do kilku tysięcy osób. Niewykluczone jednak, że miejsc egzekucji było więcej. Nie wolno również zapominać, że dalsze zbrodnie popełniano w 19 obozach koncentracyjnych zorganizowanych przez Selbstschutz, m.in. w Bydgoszczy, Chełmie czy Łobrzenicy. W tej ostatniej mieszkał zresztą jeden z najbardziej okrutnych członków formacji, Harry Schulz, który stał się jej niechlubnym symbolem. Ten urodzony 20 kwietnia 1910 roku Volksdeutsch pracował jako księgowy w młynie należącym do hrabiego Limburg-Struma. Ta znajomość okazała się decydująca dla dalszych losów Volksdeutscha, który przez hrabiego został skłoniony do aktywności wywiadowczej na rzecz III Rzeszy, a ostatecznie zasilił szeregi zbrodniczej samoobrony. Przed wybuchem wojny Harry uchodził za człowieka bardzo sympatycznego. Chętnie nawiązywał relacje z Polakami, by wspólnie z nimi spędzać czas w lokalnych knajpach. Podczas spotkań nigdy nie wychodził ze swojej roli i uważnie słuchał słów wypowiadanych przez polskich policjantów i strażników granicznych. Następnie przekazywał informacje swojemu mocodawcy, wspólnie z którym opuścił Polskę w sierpniu 1939 roku. Do Łobrzenicy powrócił 2 września, gdzie jako komendant oddziału Selbstschutzu błyskawicznie przystąpił do działań wymierzonych w Polaków. Skala zbrodni popełnionych przez tego człowieka była ogromna, a ich charakter wprost mrozi krew w żyłach. Schulz znęcał się, mordował i gwałcił, a wszystko to w oparach alkoholu i poczucia bezkarności. 23 października Schulz został mianowany komendantem obozu koncentracyjnego w Górce Klasztornej pod Łobrzenicą, gdzie przetrzymywano polskich duchownych oraz Żydów. Wszystkich więźniów ostatecznie wymordowano, wcześniej dotkliwie ich bijąc i znęcając się nad nimi, szczególnie nad młodymi kobietami, które szczuto psami. Są to tylko wybrane przykłady niemieckiego barbarzyństwa, spośród których większość po prostu nie nadaje się do powtórzenia. Po wykonaniu powierzonych mu obowiązków Schulz pozostał na Pomorzu, gdzie w 1940 roku poślubił niejaką Martę Gąszorek, z którą doczekał się zresztą syna. Schulz bezskutecznie starał się dostać w szeregi SS, co samo w sobie sprowadziło na niego ogromne niebezpieczeństwo. Popełnione przez Schulza zbrodnie, w tym przede wszystkim gwałty na Żydówkach, zwróciły uwagę bydgoskiej żandarmerii, która miała pełne podstawy do tego, aby oskarżyć Volksdeutscha o Rassenschande, czyli zbrodnię zhańbienia rasy. Warto bowiem zauważyć, że od 1935 roku kontakty seksualne z Żydówkami były bezwzględnie zakazane, a za złamanie prawa groziła bardzo surowa kara. Jak pokazała historia, nie ominęła ona Schulza, który 6 marca 1940 roku został aresztowany, a pół roku później skazany na 15 lat ciężkiego więzienia. Kilkuletnią wolność przyniósł Schulzowi dopiero 1945 rok. W powojennym chaosie zdążył się on wtopić w tę specyficzną rzeczywistość, przyjął nawet fałszywą tożsamość Henryka Schulza, jednakże w 1952 roku został rozpoznany przez jedną ze swoich ofiar, a w 1953 roku został aresztowany. Podczas procesu udowodniono mu udział w zamordowaniu 186 przedwojennych obywateli II Rzeczypospolitej, za co 17 lipca 1953 roku został skazany na karę śmierci. Harry Schulz, jeden z najokrutniejszych członków Selbstschutzu i nieformalny symbol tej zbrodniczej organizacji, zawisł na szubienicy 22 lutego 1954 roku. Harry Schulz nie był tak naprawdę wyjątkiem, a rosnąca demoralizacja i brak karności ze strony członków samoobrony stanowiła realne zagrożenie dla niemieckiej administracji, wojska, a nawet oddziałów SS.
Co więcej, członkowie Selbstschutzu rościli sobie prawo do tego, aby określać ich mianem policji, na co nie było już przyzwolenia ze strony najważniejszych organów III Rzeszy. Decydenci hitlerowskich Niemiec podjęli w końcu decyzję o rozwiązaniu, a w zasadzie restrukturyzacji formacji. Część z jej członków, głównie z terenów generalnego gubernatorstwa, włączono do formacji Sonderdienst. Volksdeutsche na terenach włączonych do Rzeszy albo powrócili do przedwojennych zajęć, albo zasilili inne formacje. Jeśli chodzi o Sonderdienst, to zakres obowiązków pozostał przy okazji bardzo podobny. Dawni członkowie samoobrony dalej prowadzili akcje represyjne w kierunku polskiej i żydowskiej ludności, dopuszczając się aktów przemocy, gwałtów oraz morderstw. Pod koniec wojny przystąpiono do zacierania śladów, do czego zmuszono członków Sonderkommando 1005, czyli członków pobliskich obozów koncentracyjnych, którzy ekshumowali groby, a następnie palili znajdujące się tam zwłoki. Skala popełnionych zbrodni była jednak tak duża, że nie udało się zatrzeć wszystkich śladów. Mimo szeroko zakrojonych prac, Niemcom nie udało się całkowicie usunąć śladów popełnionych przez siebie zbrodni. Potwierdziły to prowadzone przez Polaków od 1946 roku prace ekshumacyjne, w wyniku których stopniowo, przez dekady ustalano liczbę zamordowanych i podejmowano niełatwe próby identyfikacji ofiar, co zakończyło się sukcesem w przypadku 10 000 Polaków. Jeśli chodzi o zbrodniarzy, to w większości przypadków nie odpowiedzieli oni za swoje zbrodnie. Zdający sobie sprawę z tego, jak wyglądała skala popełnionych mordów, najczęściej uciekali do zachodnich Niemiec lub wtapiali się w powojenną rzeczywistość, przyjmując fałszywą tożsamość. Zbrodnia pomorska, mimo swoich rozmiarów, pozostaje jednym z najsłabiej znanych wydarzeń w historii okupowanej Polski. Pamięć o tamtych wydarzeniach posiada przede wszystkim charakter lokalny. Tym bardziej cieszy mnie, że najnowsza książka Marka Łuszczyny pod tytułem Bękarty Polski przybliża tę ważną i trudną historię jako jedną z wielu w przystępny i wciągający sposób. Z tego miejsca chciałbym serdecznie polecić Państwu tę publikację, w której uwagę autora skupiają przede wszystkim zagadnienia związane z okresem powojennych rozliczeń, prowadzonych nie zawsze przed oficjalnymi sądami. Więcej informacji na temat książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa, znajdziecie pod filmem. A póki co bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.